Cześć kochani, witam Was bardzo serdecznie w lekko świątecznym klimacie, a to dlatego, że dzisiaj będę Wam pokazywała zestawy, które będą moimi przerywniczkami, właśnie takimi typowo zimowymi, świątecznymi. Są to zestawy ze sklepu internetowego One Day Saving. Ja na moim kanale pokazywałam Wam już naprawdę mnóstwo zestawów z tego sklepu. Znajdziecie na moim kanale na pewno dobre 15 filmów, jak nie więcej, właśnie z tego sklepu. I to jest sklep, który zawsze Wam polecam. Jak piszecie do mnie wiadomości prywatne, to zawsze na pierwszym miejscu polecam One Day Saving. Ja mam największe zaufanie do tego sklepu, naprawdę go uwielbiam, więc pokazuję Wam z niego najwięcej produktów, bo uważam, że warto. I dzisiaj przygotowałam 5 zestawów świątecznych, które są takimi malutkimi zestawami i będą one na pewno dobre dla osób początkujących, ale również dla tych, którzy wyszywają duże projekty i potrzebują jakiegoś małego przerywniczka na kilka dni. I co ważne, są tutaj również zestawy bez kanwy nadrukowanej. Dla tych, którzy nie lubią takiej kanwy, ja Wam tutaj to wszystko będę pokrótce pokazywać. Na samym początku jeszcze chciałabym Was prosić, abyście napisali mi w komentarzu, z jakiego miasta albo z jakiego kraju mnie oglądacie. Wiem, że ogląda mnie bardzo dużo osób z Niemiec, wiem, że ogląda mnie bardzo dużo osób ze Słowacji, wiem, że są tutaj osoby z Ukrainy, więc naprawdę będzie mi bardzo miło, jeżeli napiszecie mi komentarz, z jakiego miasta mnie oglądacie, bo naprawdę dla mnie to jest magia, że naprawdę, jejku, nawet nie umiem tego wyrazić, ale już nie będę tutaj stękać, bo i tak się nie wysłowię. Także zabieram się za pokazywanie tych wszystkich zestawów. Wszystkie zestawy, które tutaj przygotowałam, są od jednego producenta, czyli Joy Sunday. Przepraszam za mój głos, ale chyba będę chora i jestem cały czas zachrypnięta. W każdym bądź razie. Mamy tutaj pierwszy zestaw. Tytuł nam mówi, że jest to Świąteczny Jeleń 3. Mamy tutaj kanwę 14CT, wyszywamy 2 nitkami. Rozmiar naszego obrazka to 9×27 cm. I standardowo z drugiej strony mamy całą tutaj jak się to mówi, instrukcję obsługi. Ja tego już nie będę przytaczać, bo na tyle zestawów, które ja już zrobiłam z tej firmy, to naprawdę tego nie potrzebuję. I już Wam pokazuję, co mamy w środku. Zobaczcie, jaką mamy piękną i uroczą kanwę z nadrukiem. Zobaczcie, jakie te kolory są żywe. Dla mnie to jest po prostu wow. Mamy tutaj 2 rodzaje backstitcha, 2 nitkami i tutaj mamy tych kolorów aż 16, a w zasadzie to 17, bo jeszcze tutaj ten backstitch, więc no myślę, że jak na taki mały obrazek to całkiem sporo. Dalej mamy niteczki. Proszę bardzo, tutaj są niteczki. Zobaczcie, jakie te żywe kolory. Wow! Mi się to mega podoba, ale to jest piękne, widzicie? Cudo po prostu. Te kolory. Wow! Mamy tutaj również 2 igiełki standardowo i zaznaczone w ramach przypomnienia, że jest to kanwa 14 i wyszywamy 2 nitkami. Dalej w tym zestawie mamy również wzór. Moja córka się tutaj bawi obok, więc trochę hałasuje, za co przepraszam. Mamy wzór na śliskiej kartce, takiej skrzypiącej. I wygląda on w taki sposób. Jest fajny, są duże te cyferki, fajnie oznaczone, więc jak dla mnie super. Bardzo lubię, kiedy te wzory są wyraźne, a właśnie w zestawach z Joy Sunday one są wyraźne. Najbardziej nie lubię, kiedy dostajemy kanwę z nadrukiem, a ten wzór jest
po prostu odłożony na dalszy plan i powiedzmy wzór, który jest gigantyczny, jest dosłownie na takim małym kwadraciku, że w ogóle nie widać, co tam jest. No to jest dla mnie wtedy porażka, bo może ja nie chcę wyszywać na kanwie z nadrukiem, może ja chcę sobie zamienić taką kanwę i chciałabym wyszywać tylko ze wzoru. No nie jest to wtedy fajne, a właśnie w tych zestawach z Joy Sunday te wzory są zawsze bardzo duże, bardzo czytelne. Nawet jakbyśmy chcieli wyszyć go drugi raz, to nigdy nie będzie z tym problemu, dlatego ja za to sobie właśnie cenię Joy Sunday. Teraz przed Wami następny zestaw, który również nazywa się chyba jeleń, o ile tak to mogę przetłumaczyć. Natomiast na jelenia mi to w żaden sposób nie wygląda. Tutaj również mamy kanwę 14 CT i dwie nitki i rozmiar obrazu 19 na 19 cm. Ja kierowałam się przy wyborze tych zestawów między innymi tym, aby były one w miarę małe, żebym mogła je zrobić w maks 5 dni. Więc tym się mniej więcej kierowałam. Ja tam jeszcze do środka nie zaglądałam. Wiadomo, że może być z tym różnie, ale mam nadzieję, że one nie będą jakieś gigantyczne, bo jednak nie chciałabym zaczynać nic, co wiecie, zajmowałoby mi nie wiadomo ile czasu. Okej. Mamy tutaj kanwę z nadrukiem. Zobaczcie, jakie to jest urocze. Ojejku. No przepięknie to wygląda. Wow. Po prostu wow. Ja się rozkleiłam. Ja chyba to chciałabym wyszyć jako pierwsze. Bo ja myślałam, żeby zacząć już za moment w zasadzie wyszywać tamto, ale chyba zacznę od tego. To jest... Ojejku, jakie to jest urocze. I ten tutaj malutki ptaszek. Tutaj mamy 15 kolorów, więc jest mniej. Również ten nadruk jest bardzo wyraźny właśnie w tych zestawach. Ja kupując zestaw Joy Sunday jestem praktycznie pewna, że ten nadruk będzie piękny, będzie równy. To są takie zestawy dla mnie, które są po prostu pewnikami. Ja najczęściej sięgam właśnie po Joy Sunday. Jakoś temu producentowi najbardziej ufam. Chociaż nie przetestowałam jeszcze wszystkich takich producentów tych chińskich zestawów, ale może kiedyś. Dalej mamy niteczki. Tutaj od razu mamy na tym organizerze porobione numeracje tych zamienników DMC. Tutaj również mamy dwie igiełki, co również jest fajne. I tu również mamy oznaczenie, że jest to mulina do kanwy 14 CT, co już nam może mówić, że wyszywamy dwoma nitkami. Te kolory również są piękne, tak super tutaj kontrastują w tej bieli. Tak, zdecydowanie to będzie mój nowy przerywnik, wyszyty jako pierwszy. Następnym malutkim słodziakiem w tej kolekcji będzie ta słówka. Tutaj również mamy tytuł Sowa 4. Zawsze mnie śmieszą te tytuły. Tutaj również mamy kanwę 14 CT i dwie nitki. Rozmiar to 19 na 22 cm, czyli już troszeczkę więcej. Ta sowa naprawdę mnie urzekła. Ona wygląda tak pięknie w tym szaliczku tutaj. Ojejku, no naprawdę przeurocze są te zestawiki. Ja je wręcz uwielbiam. Te przerywniki mnie rozwalają na łopatki, aż będzie się chciało zacząć coś nowego. Ja to już tutaj szaleję. Te zestawy leżały u mnie nieotwierane 3 dni i ja tutaj po prostu tylko tak na nie zerkałam i już nie mogłam się doczekać, kiedy je otworzę. Tak wygląda ta sowa. Ona jest już dość duża. Tutaj również mamy kanwę nadrukowaną. Bardzo dużo jest tutaj, jak widzicie, jednego koloru, więc ten obrazek jest naprawdę bardzo łatwy dla początkujących. Myślę, że ok. Moja córka tutaj zaczęło mi przeszkadzać, więc musiałam przerwać i w zasadzie to nawet nie wiem, na czym skończyłam. Ale mówiłam chyba o tym, że jest to dobry zestaw właśnie dla początkujących z uwagi na to, że jest tutaj dużo tych samych kolorów. Są takie bardzo duże tutaj obszary do wyszywania. To ile mamy kolorów chyba już powiedziałam.
Tak wyglądają te wszystkie mulinki. W każdym z tych zestawów mamy inny organizer, a to ciekawe. Tutaj również po raz kolejny mamy zaznaczone, że jest to 14C i 2 nitki. Do zestawu mamy dorzucone 2 igiełki, a tak wyglądają te niteczki. Są naprawdę przepiękne. W takie może bardziej jesienne, ale ten szaliczek bardziej przemawia za tym, że jest to wzór zimowy. W zestawie mamy również wzór papierowy, co również Wam pokażę. Taki szybki rzut oka. A wygląda on tak. Zobaczcie, jaka ona jest urocza. I ten nosek tutaj, ojejku. Odbija się światło, ponieważ jest to również taka śliska kartka. A z drugiej strony mamy podgląd, jak będzie wyglądał ten obrazek po wyszyciu. Mamy rozpiskę wszystkich mulinek i mniej więcej tak to wygląda. Przed nami jeszcze 2 zestawy, których jeszcze Wam nie pokazuję. One nie mają kanwy z nadrukiem, właśnie dla tych, którzy tej kanwy nie lubią. Jeden jest stricte świąteczny, a drugi jest taki bardziej letni, ale również naprawdę piękny i pokażę Wam je już za moment. Zaczęłam sobie wyszywać ten obrazek, tą sarenkę albo jelenia. W zasadzie to nie wiem, jak mam to przetłumaczyć. Chyba sarenka. Jest naprawdę przeurocza. Zaczęłam od dołu i już widać zarys tych pięknych tutaj kopytek. No przeurocze to jest tak naprawdę. Mi się mega podoba. Dzisiaj jest drugi dzień. Wczoraj mogłam wyszywać więcej, ale chciałam sobie nagrać jeszcze w międzyczasie filmik na TikToka, więc musiałam przerwać, żeby poczekać do następnego dnia, aż będzie dobre światło. I właśnie przez to nie wyszyłam zbyt dużo. Wyszyłam wczoraj 592 krzyżyki. No i tak jak mówię, musiałam poczekać na lepsze światło, ale dzisiaj już sobie wszystko nagrałam, więc teraz spokojnie mogę lecieć dalej. Tak wygląda już skończony obrazek. Wyszywałam go 3 dni, ale o tym opowiem Wam dosłownie za moment. Wzór był bardzo przyjemny, bardzo fajnie się go wyszywało. Uważam, że jest naprawdę bardzo uroczy. Jeżeli chodzi o backstitch, o kontury, to moim zdaniem totalna tragedia, dlatego że były tutaj kontury takie nie od dziurki do dziurki, tylko od środka krzyżyka do środka krzyżyka i cały czas trzeba było się przebijać nie wiadomo gdzie. Tutaj u góry był tylko piękny backstitch, no, od dziurki do dziurki, a tak no to nie, tak naprawdę, ja tutaj mówię, zaokrąglam wszystko do stwierdzenia backstitch albo kontury, ale w rzeczywistości backstitch, który znamy, dzieli się na kilka rodzajów i każdy z nich ma swoje nazwy, więc powinnam to nazywać bardziej profesjonalnie, ale w tym momencie zapomniałam, jak te drugie kontury się nazywają, więc Wam tego nie powiem. Jak sobie przypomnę, to Wam tutaj napiszę. Kiedyś widziałam nawet taką grafikę, jak to rozróżniać, bo naprawdę jest tego kilka rodzajów. W moim shopie, który wyszywałam z Nutellą, również było to uwzględnione. I teraz tak, cały backstitch, który wyszywałam tutaj na tej sarence,
był robiony jedną nitką, natomiast gałązki zrobiłam 2 nitkami i uważam, że tak to wygląda lepiej, tak bardziej grubiej i że rzeczywiście wygląda to na gałązkę, bo gdybym zrobiła to taką jedną cieniutką niteczką, tak jak tutaj, no to ta gałązka moim zdaniem nie wyglądałaby tak atrakcyjnie jak teraz. Teraz mi się bardzo podoba. Ja będę to teraz moczyć. Zobaczymy, czy się wszystko pięknie zbierze. Wyprasuję sobie to mniej więcej i pokażę Wam, jak wygląda już finalny obrazek. Tak wygląda mój hafciarski zeszyt. Wieje tutaj pustkami. Tutaj mam zapisaną sarenkę. Zaczęłam 29 października, skończyłam 31 października. Wyszywałam łącznie 3 dni. Łącznie tutaj było 2030 krzyżyków. Wkleiłam sobie zdjęcie poglądowe i tutaj mam niteczki. Wszystkich mi zostało, niczego mi nie zabrakło, więc myślę, że super. Ja jestem mega zadowolona z tego obrazu i teraz pokazuję Wam, jak on wygląda po praniu. Przejechałam delikatnie ten obrazek żelazkiem, ale jest jeszcze mokry. Natomiast już Wam go pokazuję. Moim zdaniem wygląda przepięknie. Jest naprawdę uroczy, taki minimalistyczny. Teraz w końcu te kolory nabrały takiego sensu, bo kiedy było wszędzie rozrysowane kratki i tutaj ta legenda, no to te kolory wydawały się takie pozlewane i nie było widać tego pięknego kontrastu. Jest właśnie ten obrazek w takich kolorach typowo zimowych. Bardzo mi się on podoba. I teraz chciałabym Wam pokazać te 2 pozostałe zestawy, które zostawiłam właśnie na sam koniec. Pierwszy z tych zestawów bez kanwy zadrukowanej wygląda w taki sposób. To jest właśnie ten obrazek bardziej taki letni, o którym Wam mówiłam, ale również jest bardzo minimalistyczny. Tutaj mamy kanwę 11CT, 3 nitki i rozmiar obrazu 28 na 20 centymetrów. Oczywiście można sobie tą kanwę podmienić i wydaje mi się, że ja kiedy będę to wyszywać, to właśnie sobie tą kanwę podmienię, dlatego że jakoś nie przepadam za wyszywaniem na 11. Odzwyczaiłam się 14, jeszcze, ale właśnie ostatnio polubiłam wyszywanie na 20, więc myślę, że właśnie na taką bym sobie to zamieniła. Tutaj mamy wzór papierowy. On również jest na takiej kartce śliskiej. Tak wygląda całość. Moim zdaniem bardzo fajnie. Nie jest to duży obrazek, bardzo łatwy swoją drogą. Z drugiej strony mamy rozpiskę wszystkich mulin. Jak widzicie, mamy tutaj tylko krzyżyki i tylko backstitch. Nie ma tutaj jakichś większych wariacji. Kolorków też jest dość mało, bo jest tylko 13, więc myślę, że taki fajniutki, prościutki wzorek właśnie na przerywnik. Jeżeli chodzi o mulinki, mam je tutaj. W zestawie również mamy 2 igiełki, tak jak w tych pozostałych zestawach, no i mulinkę. Mulinki tutaj już jest dużo więcej, dlatego że będziemy wyszywać przy tej kanwie 3 nitkami. Kolorki też są takie, bym powiedziała, basicowe, nic jakiegoś takiego szczególnego, ale właśnie adekwatne do tego obrazu, takiego letniego. I mamy tutaj przygotowany kawałek kanwy. Tak jak mówiłam, jest to kanwa 11. Ona jest pięknie obszyta po rogach, jest czyściutka. I tutaj jeszcze może podpowiem dla tych, którzy nie wiedzą, bo są bardziej początkujący. Zobaczcie, mamy tutaj wzór. I teraz, jak wyznaczyć sobie, w którym miejscu mamy rozpocząć wyszywanie? Są różne szkoły, natomiast ja Wam powiem moją, taką, którą zawsze używam. Mianowicie, patrzymy sobie na wzór. Wzór jest podzielony na 4 części i tutaj dzielą nam ten wzór te czerwone linie. Tutaj jedna pozioma i jedna pionowa. I one w miejscu, gdzie się przecinają, wyznaczają nam dokładnie środek wzoru.
I żeby wiedzieć, jak zacząć, musimy sobie tą kanwę złożyć najpierw na pół w taki sposób. Ja to teraz robię tak mniej więcej, żeby Wam tylko pokazać. I później składamy znowu na pół. Oczywiście Wy sobie to zróbcie dokładnie, kiedy będziecie wyznaczać ten środek. I tutaj, dokładnie tu jest nasz środek. Teraz ja sobie go tutaj zgniatam, żeby on się tutaj odbił ładnie. Otwieram i zobaczcie, ten środek to jest dokładnie ten środek tutaj. Zaznaczacie sobie go jakimś długopisem albo nitką, żeby Wam nie zginął. No i teraz decyzja należy do Was. Jak chcecie wyszywać? Czy wyszywacie sobie na przykład ten bok? No to robicie tutaj od tego boku w tą stronę. Możecie sobie rozrysować kratki, możecie sobie to wszystko policzyć i na przykład kiedy już wyliczycie, że 10, 20, 30, 40, 50, na przykład tu tam 10, 20, 30, 40, 50 i wyjdzie Wam, że macie zacząć tutaj, no to sobie polecicie gdzieś tam do góry i zaczniecie na przykład od boku. Wiecie, o co chodzi. To taka przypominajka dla tych, którzy na przykład jeszcze nie wyszywali zestawów z kanwy bez nadrukiem, tak żebyście wiedzieli, jak zacząć. A teraz pokazuję Wam drugi zestaw. Następny zestaw, również bez kanwy z nadrukiem, jest już taki stricte świąteczny. Bardzo mi się on podoba właśnie z tymi wszystkimi elementami. I zobaczcie, jest tutaj bałwanek, są tutaj ptaszki, mamy tutaj jakieś, nie wiem, kakao z piankami i bitą śmietaną, jakaś sowa, tutaj w ogóle jakaś noc jest pokazana, co też mi się kojarzy z tym, że mamy te dłuższe wieczory, tutaj łyżwy, ja też bardzo lubię jeździć na łyżwach. I tutaj jeszcze jakaś sarenka. Przeurocze. Teraz otwieram i znowu pokażę Wam, co my tutaj mamy. Ja, tak jak mówiłam wcześniej, jeszcze nie otwierałam tych zestawów, więc sama nie wiem, co my tutaj mamy. Ohoho, ohoho. To już jest duży obrazek. Ja nie wiem, czym ja się sugerowałam wybierając go, ale na pewno nie tym, żeby go zrobić w 5 dni. No, on już jest spory. Nawet nie zajrzałam na ten. Tak, nie. Zobaczcie, 14 CT, 2 nitki. Tego Wam nie powiedziałam i właśnie myślałam, że może jest to 11, dlatego jest taka duża kanwa i wzór taki jakiś. A tu nie, to jest 14, po prostu to będzie takie duże. Zobaczcie, jakie tutaj są wielkie te oznaczenia. No przepiękne. Ja uwielbiam, kiedy to jest takie duże, że nie trzeba się jakoś bardzo wpatrywać. Tutaj widzę, że również mamy pełne krzyżyki i backstitch. Więc tyle. Tutaj jest również ten podgląd. No przeurocze. Bardzo mi się podoba. Zobaczcie. Ojejku, nawet tego nie zauważyłam. Ale to jest piękne. Teraz pokażę Wam kanwę. Kanwa jest na takiej samej zasadzie. Tu mi się przyczepiły niteczki. Ona jest bardzo duża. Również ma obszyte boki i tutaj, kiedy będziecie zaczynać, to również na tej samej zasadzie składacie na pół. Tutaj na tym wzorze również jest wyznaczony środek. Zazwyczaj jest, czasami jest tak, że nie ma tutaj są akurat te czerwone linie, ale czasami jest tak, że wzór jest oznaczony, środek wzoru jest oznaczony w inny sposób. Z tym też się również spotkałam, więc zwracajcie na to uwagę. Tutaj jest ta kanwa, czyściutka, bielutka, 14 CT i moje poplątane niteczki. Zdążyły się już poplątać. O nie, teraz to już w ogóle się poplątają. Dobra, sytuacja opanowana. Tutaj również mamy 2 igiełki i mamy kolorki. Kolorków jest aż 30, więc dość sporo. To już taki grubszy projekt, bym powiedziała. Nie nazwałabym go przerywnikiem. Nie wiem, dlaczego ja go uznałam jako przerywnik.
O, on jest taki duży. Kolorki również takie typowo zimowe. Bardzo ładne, bardzo mi się podobają. Te niebieskie, no piękne. Tu również mamy to wszystkie oznaczenia. Nigdy nie wiem, przyznam się bez bicia, co znaczą te oznaczenia tutaj u góry. Tutaj wiem, że 14 CT, tam 2 nitki i tak dalej, i tak dalej. Ale nie wiem, co oznacza to czerwone. Jak ktoś wie, to napiszcie mi proszę, bo spotkałam się z tym kilka razy, a nie mam pojęcia, co to oznacza. Więc to by było na tyle. Tu jest jakieś coś oznaczone B. Dobra, nieważne. To by było na tyle. Koniecznie dajcie mi znać, który z tych zestawów podobał Wam się najbardziej. Mi zdecydowanie chyba ta sarenka i na drugim miejscu będzie sowa z takich moich ulubionych. Dajcie znać, jakie są Wasze faworyty. Przypominam Wam również o moim kodzie rabatowym do tego sklepu. Przy jego użyciu będziecie mieć minus 5% na całe swoje zakupy, co tylko kupicie. Oprócz haftów krzyżykowych są tam również mozaiki diamentowe i wiele innych fajnych gadżetów, także bardzo serdecznie Was zapraszam. Wejdźcie, zobaczcie, ja naprawdę uwielbiam ten sklep i zawsze będę Wam go polecać, no chyba, że nie wiem, stanie się coś takiego, czego nie mogę przewidzieć, ale jak do tej pory miałam same pozytywne emocje związane z tym sklepem. Właśnie dlatego Wam go polecam. To by było na tyle. Bardzo Wam dziękuję za oglądanie. Bardzo Wam dziękuję za to, że jesteście tutaj ze mną i do zobaczenia w następnym filmiku. Pa!